Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. W dzisiejszej audycji chciałabym przekazać pewne informacje dla lekarzy. Informacje, z którymi nie stykałem się w ramach pracy zawodowej. Nie stykałem się również wcześniej jako studenci medycyny. O tym nie są uczeni. A mianowicie chodzi o problem medyczny, który określa się jako EHS z języka angielskiego Electromagnetic Hypersensitivity, czyli jest to zespół objawów u osób nadwrażliwych na promieniowanie elektromagnetyczne, które są regularnie wyeksponowane na takie promieniowanie. Chodzi oczywiście tutaj o sztuczne promieniowanie pochodzące z takich urządzeń jak telefony komórkowe, Wi-Fi, stacje bazowe czy inne urządzenia przesyłające zdalnie informacje. Więc jest to tak naprawdę zespół objawów i są to następujące objawy. Zazwyczaj takie się wysuwają tutaj na czoło w różnych rozmaitych opisach naukowych i wynikach badań epidemiologicznych. Więc są to zaburzenia snu, bóle głowy, problemy z koncentracją, chroniczne zmęczenie, spadki energii, depresja, czasami objawy grypopodobne, a czasami objawy dermatologiczne. I na początku objawy te są sporadyczne, pojawiają się od czasu do czasu, a z czasem mogą przybierać na sile i mogą być coraz częstsze. Problem z tą jednostką, powiedzmy, chorobową jest taki, że nie jest ona oficjalnie zarejestrowana, przynajmniej w Polsce. O niej się mówi w krajach zachodnich. Ona jest nawet opisana na stronach Światowej Organizacji Zdrowia, choć oficjalnie nie jest zarejestrowana jako jakaś choroba. Nie ma po prostu swojego numerku i w związku z tym nie istnieje oficjalna procedura diagnostyczna. Innymi słowy, studenci medycyny i lekarze nie są uczeni, jak to diagnozować. W ogóle o tym nie są uczeni. Kolejna rzecz, nie ma warunków do diagnozowania. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli jakiś lekarz się tym zainteresuje i nie daj Boże zacznie o tym publicznie mówić, to jest szykanowany przez swoje środowisko. I to wiem bezpośrednio z relacji takiego właśnie lekarza, do którego dotarłam, który lata temu publikował artykuły na temat szkodliwości zdrowotnej promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego z urządzeń, ze sztucznych źródeł. I poprzez te artykuły dotarłam do niego, próbowałam nawiązać kontakt prywatnie z tego względu, że chciałam zdiagnozować swoje dziecko, które najwyraźniej ma tę przypadłość, nadwrażliwość na promieniowanie elektromagnetyczne, podobnie zresztą jak ja. I dostałam odpowiedź bezpośrednio w mailu od tego lekarza. On się tym już nie zajmuje, właśnie z tego względu, że groziła mu utrata praw do wykonywania jego zawodu. Prawdopodobnie tak wnioskuję, bo oględnie napisał, że po prostu musi utrzymać rodzinę i miał naciski ze strony środowiska zawodowego, jak również samej jego rodziny. Natomiast myślę, że pomimo takiej sytuacji, jeżeli jakiś lekarz zainteresuje się tym problemem i zechce pomóc swoim pacjentom, będzie miał podejrzenia, że u jego pacjenta właśnie występuje ten problem nadwrażliwości i zechce mu pomóc, to skorzystać z mojej dzisiejszej publikacji, gdzie przedstawię narzędzia diagnostyczne, które pozwolą w jakiś tam sposób obiektywny stwierdzić, że tak u danego pacjenta, który się do nas zgłosił, rzeczywiście możemy mieć z tym do czynienia. A jest to ważne dlatego, żeby też poinstruować pacjenta, co zrobić, żeby te objawy zmalały, żebyśmy mogli po prostu udzielić mu pomocy. I myślę, że szczególnie w zaciszu gabinetu prywatnego, nie wiem jak w praktyce to wygląda, ale nie będzie nic złego w tym, że lekarz zleci pewne standardowe badania, które zleca się również przy podejrzeniu innych problemów zdrowotnych. No i na podstawie tych badań będzie mógł przynajmniej określić prawdopodobieństwo występowania tego problemu i przekazać pacjentowi właściwe wskazówki. Nie wiem, czy to jest bardzo duże ryzyko dla lekarzy, ale myślę, że jak jakiś lekarz rzeczywiście będzie chciał, zaangażuje się również pod względem dokształcenia się w zakresie tego zjawiska EHS i zechce pomóc swojemu pacjentowi, to zrobi. I na jakiej podstawie dzisiaj chciałam przekazać Państwu, szczególnie lekarzom, ale również pacjentom, którzy chcieliby współpracować ze swoim lekarzem i podsunąć mu taki pomysł, żeby właśnie lekarz spróbował zdiagnozować swojego pacjenta w kierunku EHS.
Więc jaką mam tutaj podstawę, żeby o tym mówić? Wykorzystam dzisiaj raport Europejskiej Akademii Medycyny Środowiskowej z roku 2016, którego tytuł brzmi European EMF Guideline 2016 for the Prevention, Diagnosis and Treatment of EMF-Related Health Problems and Illnesses. W tłumaczeniu na język polski wytyczne Europejskiej Akademii Medycyny Środowiskowej na rok 2016 dotyczące zapobiegania, diagnozowania i leczenia zaburzeń zdrowotnych oraz chorób związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym. W opisie do filmu wskażę Państwu link do tych wytycznych, do tego raportu. Jest to raport oficjalny, który można odnaleźć w oficjalnej bazie medycznej PubMed, a więc miejscu gromadzącym bardzo poważne artykuły naukowe i raporty, takie jak ten. Raport ten został napisany na podstawie 308 recenzowanych badań naukowych i tak z grubsza rzecz ujmując, dzieli się na dwie części. W pierwszej części opisane są różne problemy zdrowotne powiązane z promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym ze sztucznych źródeł i są to głównie takie problemy jak nowotwory, skutki genotoksyczne, czyli uszkodzenie DNA i chromosomów w komórkach, zaburzenia i choroby neurologiczne, zaburzenia płodności, EHS, czyli to, o czym będziemy dzisiaj mówić, czyli nadwrażliwość na promieniowanie elektromagnetyczne, zaburzenia gospodarki cukrowej, które prowadzą do rozwoju cukrzycy, szkodliwy wpływ na płody i dzieci, który skutkuje nadaktywnością, problemami z nauką, zaburzeniami zachowania, jak również z objawami, zbieżnymi z objawami autyzmu. I kolejny też problem tutaj wymieniony, opisany, to zaburzenia hormonalne. I w drugiej części tego raportu mamy zalecane działania. I właśnie w tych zalecanych działaniach, między innymi, odnajdziemy wskazówki dla lekarzy, jak można zdiagnozować pacjenta. Natomiast zanim do tego przejdziemy, jeszcze chciałam tutaj taką kwestię podkreślić, że ja się osobiście w życiu prywatnym zderzyłam z tym problemem diagnozowania. Miałam pewną możliwość zbadania mojego dziecka w warunkach, powiedzmy, doświadczenia naukowego za przyzwoleniem komisji bioetycznej. Jednakże ja sama zwróciłam uwagę na to, że w zasadzie nie ma warunków do tego, aby moje dziecko zbadać, bo to było robione na zasadzie moich próśb w stosunku do pewnej osoby, która porusza się w świecie nauki i mogłaby to dla mnie zrobić. I ta osoba miała bardzo dobrą wolę. Natomiast problem jest taki, że oficjalnie nigdzie się tego nie robi, tak jak już wspomniałam, nie ma do tego warunków. Bo tak naprawdę moglibyśmy taką nadwrażliwość zmierzyć na zasadzie eksponowania osoby z podejrzeniem EHS na pole elektromagnetyczne i nieeksponowania i robienia to w warunkach nawet podwójnie ślepej próby, żeby to było wiarygodne, żeby nie było żadnego sugerowania się tym, że mają wystąpić jakieś objawy lub nie, ale takie miejsce tych badań musiałoby być w jakiejś dzikiej puszczy. Tak naprawdę nie ma warunków, dlatego że wszelkie badania zazwyczaj robimy w miastach i to dużych miastach. A tam już na przedmieściach mamy bardzo duże promieniowanie, nie mówiąc o samym centrum. I teraz dotarcie na takie badanie wiąże się z kilkugodzinną podróżą, nawet godzinną powiedzmy, gdzie już przez tą godzinę, 2-3 od badania, przecież przed badaniem należy też się jakoś przygotować, spotkać z osobą badającą, na pewno jest jakiś wywiad wstępny, rozmowa. Więc to wszystko trwa, powiedzmy godzina z podróżą, 2-3 w bardzo silnym promieniowaniu. A wiadomo, że skutki, zmiany różne, biochemiczne, przeróżne w organizmie, skutek ekspozycji na takie promieniowanie, one nie trwają tylko w momencie tej ekspozycji, ale również długo po niej. Więc jak stworzyć warunki dla takiego pacjenta, dla takiej osoby badanej, warunki środowiska zupełnie wolnego od promieniowania przez powiedzmy dobę czy dwie. Musiałaby taka osoba być zapakowana do klatki Faradaya i tam pozostać może przez dobę i może by to dało jakiś rezultat, ale nie są to warunki naturalne. Nie wiem, czy to w ogóle fizycznie byłoby możliwe. Same te warunki byłyby na tyle sztuczne, że mogłyby wpłynąć na parametry biochemiczne i również inne czynnościowe organizmu. Więc tutaj byłby bardzo duży margines błędu, więc tak naprawdę ciężko takie badanie przeprowadzić i w związku z tym wycofałam się, bo nawet jeżeli ten naukowiec, który był chętny, czy wyszedł mi naprzeciw po moich usilnych prośbach, żeby takie badanie przeprowadzić i zrobiłby to,
wyniki takiego badania byłyby niewiarygodne, nie wniosłyby dużo. Zresztą, ponieważ ja sama zwróciłam uwagę na ten problem z miejscem wykonywania badania, ta osoba przyznała mi rację, że to rzeczywiście nie ma sensu. I jeszcze taka rzecz, zanim przejdę do samych tutaj metod badawczych zaproponowanych przez tą Europejską Akademię Medycyny Środowiskowej. Chciałabym Państwu przekazać takie moje własne spostrzeżenia z moich obserwacji i mojej hipotezy na temat nadwrażliwości elektromagnetycznej. Tutaj właśnie z punktu widzenia mojego prywatnego, tak jak już kiedyś wspominałam, moja córka ma taką nadwrażliwość i ja sama również obserwuję u siebie taką nadwrażliwość i muszę powiedzieć, że tego typu nadwrażliwość współistnieje z innymi rodzajami nadwrażliwości. I mówiąc z mojego osobistego doświadczenia, mojej osoby, mogę powiedzieć, że tak, jestem osobą nadwrażliwą również na światło, w szczególności sztuczne, na hałasy, na zapach substancji chemicznych, na powiedzmy duże zbiorowiska ludzi, na zbyt intensywne zdarzenia, wymianę informacji w jakimś tłumie. Powiedzmy takie sytuacje jak zebrania ogólnoprzedszkolne czy ogólnoszkolne dla rodziców również były sytuacjami, które wywoływały u mnie pewne symptomy. Również mogę powiedzieć o współwystępowaniu nadwrażliwości emocjonalnej, psychicznej. I mówię tutaj z perspektywy osoby już dojrzałej, doświadczonej, gdzie mogę się zdystansować nawet do tej mojej nadwrażliwości i bardziej tutaj przyjąć rolę spokojnego obserwatora, niezależnie od objawów. Można do tego dojść i nie poddawać się w jakimś sensie tej nadwrażliwości, chociaż jej doświadczamy. Więc myślę, że to jest z jednej strony bardzo subiektywne spostrzeżenie, a z drugiej strony z racji właśnie mojego już jakiegoś doświadczenia i dojrzałości, to doświadczenie ma pewne cechy obiektywne. I chciałam też zauważyć, że tego typu nadwrażliwości są analogiczne do nietolerancji pokarmowej. Na czym polega nietolerancja pokarmowa? A to jest bardzo znane zjawisko, dobrze opisane w medycynie, nikt tego nie kwestionuje. A więc nadwrażliwość pokarmowa, w przeciwieństwie do alergii, nigdy nie jest zero-jedynkowa. I ona z czasem się dopiero rozwija, czyli na początku nie występuje, potem tak jakby występuje, ale nie jesteśmy pewni, powiedzmy nadwrażliwość na jajka, dlatego że nie zawsze mamy odpowiedź po spożyciu jajek w postaci konkretnych symptomów. No i z czasem staje się to coraz częstsze i coraz bardziej intensywne i wtedy już mamy coraz większą pewność. Z kolei, jeżeli już wiemy, że powiedzmy mamy tę nadwrażliwość na jajka i w związku z tym te jajka wykluczymy z diety na miesiąc, wszystkie symptomy ustają i później jak do tych jajek powrócimy, powiedzmy jedno jajko na tydzień, to okazuje się, że nam nie szkodzi, powiedzmy jedno jajko na 4 dni nie szkodzi, ale jak dojdziemy już do 2 jajek co drugi dzień, to zaczynamy zauważać, że te symptomy powracają. One nie są takie silne jak kiedyś, ale powracają i gdybyśmy nie daj Boże przestali zwracać uwagę na rotację jajek, na czasową eliminację z diety, no to znowu ta nadwrażliwość mogłaby wystąpić w takiej mocnej, intensywnej postaci, bardzo dokuczliwej. I bardzo podobnie jest z tą nadwrażliwością na promieniowanie. Ja obecnie, tak samo moja córka, jesteśmy przez większość czasu naszego odizolowane od promieniowania, przynajmniej typu promieniowanie Wi-Fi, które jest tak naprawdę jednym z najmocniejszych w porównaniu powiedzmy do promieniowania ze stacji bazowych czy z samych komórek. Mieszkamy w takim środowisku, gdzie rzeczywiście nie ma promieniowania, które przekraczałoby normy biologiczne. Jeżeli wychodzimy na spacer gdzieś, to gdzieś tam promieniowanie nasila się z okolicznych wież, ale nie jest ono bardzo silne, nie są to jakieś bardzo długie wyprawy. Do miasta, do pobliskiego miasteczka czy większego miasta wybieramy się raz na jakiś czas i tam jest bardzo silne promieniowanie, ale również jeżeli jest to tylko raz na jakiś czas, to co najwyżej delikatne zmęczenie odczuwamy, czasami jakieś ćmienie głowy, na dłuższą metę jest to ciężkie. I jeżeli jest to bardzo rzadkie, to taka wyprawa raczej nie wiąże się z większymi dolegliwościami. Natomiast udanie się już do jakiegoś prywatnego mieszkania, domu, gdzie jest włączone Wi-Fi, spędzenie tam 2, 3, 4 godzin wiąże się przynajmniej u mnie z silnym bólem głowy.
To samo, jeżeli do mnie przyjdą goście i kilka z osób ma komórkę w transmisji danych włączoną. Proszę mi wierzyć, nie sugeruję się tym, bo bardzo długo w ogóle nawet o tym nie myślałam, ale po jakimś czasie pojawia się migrena. I to jest powtarzalne, więc dłuższe, jakieś bardziej częste wyprawy do miasta, bardziej regularne, wiążą się też z tym, że po jakimś czasie każda taka wyprawa kończy się przynajmniej ćmieniem głowy, spadkiem energii, jakimś takim rozdrażnieniem również, spadkiem koncentracji. Więc jak widzą Państwo, jest to analogiczne. Ja jestem dietetykiem, więc widzę tu bardzo dużo podobieństw do nietolerancji pokarmowej. Zresztą też, nawiasem rzecz biorąc, gdzieś tam w przeszłości miałyśmy z córką tendencję do nietolerancji pokarmowych, ale ponieważ tutaj ja jestem dietetykiem, więc z tym sobie świetnie poradziłyśmy i tak naprawdę na dzień dzisiejszy tolerujemy wszystko, ale trzymamy się pewnych zasad i w zasadzie te zasady nie są dla nas zasadami, tylko już nawykami, niczym uciążliwym i tak naprawdę niejedzenie nie jest już dla nas problemem. Teraz już przejdę do sedna sprawy i odniosę się do tego, co tutaj autorzy raportu EUROPAEM, bo tak się w skrócie nazywa ta Europejska Akademia Medycyny Pracy, co oni mówią, co zalecają lekarzom, co mogą lekarze zrobić, aby mieć większą pewność, że mają do czynienia u swojego pacjenta z tą nadwrażliwością. Więc autorzy raportu przyznają, że wciąż brakuje badań klinicznych poświęconych wpływowi promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie, co sprawia, że diagnoza i diagnostyka różnicowa są trudne. Natomiast metoda, która okazała się przydatna, to wykorzystanie wyników badań poziomu stresu w organizmie do diagnozy elektrowrażliwości oraz obserwacja pacjenta wraz z całościową oceną. I autorzy mówią, że pierwszym krokiem powinny być podstawowe testy diagnostyczne, a drugim pomiary ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne. I te podstawowe testy diagnostyczne, tak właśnie jak oni stwierdzili, mają nam wskazać na to, że parametry biochemiczne zmieniły się tak, jakby zmieniły się w warunkach stresu. Oczywiście stresu w jego definicji medycznej, bo nie chodzi tutaj tylko o stres psychiczny. Tak sobie potocznie kojarzymy to słowo stres z jakimiś przeżyciami psychicznymi, emocjonalnymi, ale tu chodzi o szerzej rozumiany stres, czyli cokolwiek, co negatywnie wpływa na organizm w sposób psychiczny, emocjonalny, chemiczny czy fizyczny. Więc ta podstawowa diagnoza powinna koncentrować się na badaniu produkcji tlenku azotu, mitochondriopatii, stresu oksydacyjnego i peroksydacji lipidów, stanu zapalnego oraz statusu melatoniny. Chodzi tutaj o stosunek melatoniny do kreatyniny w dobowej zbiórce moczu. I następnie można rozważyć dodatkowe testy diagnostyczne. Tutaj też chcę podkreślić, że wśród różnych markerów stresu w organizmie pojawia się histamina, która bardzo często u współczesnych ludzi, u współczesnych pacjentów jest podwyższona. I jako środek zaradczy wskazuje się pewne zmiany w diecie, ograniczenie pokarmów, które zawierają histaminę bądź prowokują organizm do zwiększonego wydzielania histaminy. Natomiast tak naprawdę przyczyną zwiększonego poziomu histaminy może być właśnie promieniowanie elektromagnetyczne. I tak jak też mówią autorzy tego raportu, oni tutaj wskazując te różne markery biochemiczne, jak również inne, jako te, które nam mogą pomóc zdiagnozować EHS, nie podali zakresów referencyjnych z tego względu, że one są różne w różnych krajach i zalecają, aby nie opierać się tylko na jednym parametrze, ale żeby każdy parametr rozważać w kontekście i jeżeli powiedzmy kilka parametrów jednocześnie zbliża się do granic wartości referencyjnych, to może to być istotna wskazówka do sformułowania opinii diagnostycznej lub terapeutycznej. Tutaj akurat cytuję z ich dokumentu te słowa. Więc jeśli chodzi o same badania, Państwo mogą sobie je odnaleźć w języku angielskim w tym dokumencie, w tym raporcie, który podam w opisie do filmu, w linku. I tam znajdą Państwo te badania na stronie 16. Natomiast również w opisie do filmu przedstawię tłumaczenie tych badań. To tłumaczenie jest automatyczne, ja tam troszeczkę próbowałam poprawić, ale też nie jestem fachowcem od badań medycznych, nie jestem lekarzem, więc wolałam za bardzo nie ingerować w to tłumaczenie. Tłumaczenie zrobił ChatGPT, więc proszę też wziąć poprawkę na to, że gdzieś może w którychś miejscach to tłumaczenie nie jest zbyt zgrabne, ale myślę, że to nie jest aż tak istotne, lekarze sobie z tym poradzą.
Więc zaczynamy od podstawowych badań diagnostycznych i będzie to pomiar ciśnienia krwi i tętna. W każdym przypadku spoczynkowe tętno rano i jeszcze w łóżku, w tym samokontrola, możliwie kilka razy dziennie, na przykład w różnych miejscach i z prowadzeniem dzienniczka dotyczącego samopoczucia przez tydzień. Kolejna grupa testów to dodatkowe badania diagnostyczne i do nich należą 24-godzinne monitorowanie ciśnienia krwi z identyfikacją braku nocnego spadku, 24-godzinne EKG, chodzi o diagnozę rytmu serca, 24-godzinna zmienność rytmu serca i jest to diagnoza autonomicznego układu nerwowego, ergometria, czyli próba wysiłkowa pod obciążeniem fizycznym i EEG snu wykonane w domu. I kolejną pulą badań są badania laboratoryjne. I robimy najpierw podstawowe testy diagnostyczne z krwi. I tutaj jest mnóstwo parametrów, mnóstwo markerów, które mogą wskazywać na to, że organizm jest w stresie. To będzie standardowe badanie moczu, drugi poranny mocz, dobowa zbiórka moczu i badanie kortyzolu ze śliny. Następnie robimy dodatkowe testy diagnostyczne i znowu robimy badanie moczu pod kątem metali ciężkich, drugi poranny mocz, badania ze śliny i badania z krwi. I następnie po tych testach laboratoryjnych przechodzimy do testów prowokacyjnych. I tutaj cytuję: specjalistyczne badania z wykorzystaniem różnych sygnałów, np. ekspozycja na DECT, tu chodzi o telefony stacjonarne ze słuchawkami bezprzewodowymi lub Wi-Fi, np. od 20 do 60 minut, w zależności od indywidualnej zdolności regulacji, podatności i obserwowanej reakcji. I do tych badań związanych z prowokacją organizmu należą zmienność rytmu serca, czyli znowu diagnoza autonomicznego układu nerwowego, mikrocyrkulacja, stres oksydacyjny, u diabetyków poziom glukozy w osoczu, analiza żywej kropli krwi, która ma nam wskazać na ewentualną agregację erytrocytów w formie rulonów, lepkość krwi, aktywność makrofagów, lizę błony erytrocytów, czyli rozpad błony erytrocytów. Dla osób z problemami neurologicznymi i zaburzeniami koordynacji ruchowej, precyzyjnej lub ogólnej, nagranie chodu przed i po prowokacji oraz zdjęcie próbki pisma przed i po prowokacji. Bardzo ciekawe badanie. I mój komentarz do tych testów prowokacyjnych: niestety, tak jak już wcześniej wspomniałam, nie mamy dobrych warunków do zrobienia takiej prowokacji, bo my cały czas jesteśmy prowokowani, że tak powiem, w naszych warunkach miejskich, na pewno, na wsi troszeczkę mniej, ale jest to trudne do wykonania. Myślę, że być może taki dom jak nasz, który pomimo, że jesteśmy otoczeni domami prawdopodobnie z włączonymi Wi-Fi, ale mieszkamy w domu wolno stojącym, nie w szeregówce, nie mieszkamy w mieszkaniu w bloku. Jesteśmy też otoczeni tutaj murami, jesteśmy otoczeni drzewami. Oczywiście to nie są szczelne bariery, ale jednak to wszystko sprawia, że czy te Wi-Fi od sąsiadów, czy najbliższe wieże komórkowe nie generują takiego promieniowania w środku naszego domu, które by przekraczało limity biologiczne. I myślę, że być może zrobienie tego typu testu w takim budynku jak ten, w którym my mieszkamy, miałoby sens. Tylko pytanie, czy można przyjść z jakąś odpowiednią aparaturą? Myślę, że tak, że to byłoby możliwe. Natomiast czy można by było przeprowadzić oficjalne badania w warunkach domowych? Nie wiem. I ostatnim takim elementem tych badań to będzie indywidualna podatność. I tutaj znowu pobieramy krew i tym razem mierzymy parametry genetyczne oraz parametry wskazujące na bieżącą czynność krwi. I przede wszystkim chodzi tutaj o parametry odpowiedzialne za detoksykację, ochronę mitochondriów oraz kontrolę stresu. I teraz mój apel do lekarzy. Proszę Państwa, bardzo dobrze by było, gdyby Państwo zainteresowali się tym problemem. Materiałów jest mnóstwo, w tym w PubMedzie. Proponowałabym rozpocząć od tego raportu Europejskiej Akademii Medycyny Środowiskowej, który podlinkowałam. Wszyscy Państwo prawdopodobnie znają na tyle angielski, a w szczególności angielski medyczny, że sobie świetnie poradzą z tekstami anglojęzycznymi. Zresztą można skorzystać ze sztucznej inteligencji, która całkiem nieźle tłumaczy teksty. Jeżeli ktoś by miał problem, to po prostu z tego skorzystać. No i zacząć robić na własną rękę badania. Na ile to jest możliwe?
Nie są to badania inwazyjne, nie są to badania, które w jakikolwiek sposób mogą zaszkodzić pacjentom. Są to badania standardowe dla innego rodzaju problemów zdrowotnych, więc myślę, że to jest taka ciekawostka do prywatnego dochodzenia, prywatnego zdobywania wiedzy, dzięki któremu można pomóc innym ludziom. Nie wiem, czy to jest w Polsce karalne, takie coś, ale zawsze wiedzę można zdobywać i tego nikt Państwu nie zabroni. Nie wiem, jak już z przeprowadzaniem tych badań u pacjentów, ale jeżeli miałyby być przeprowadzane w warunkach prywatnych, na zasadzie takiej, że prywatnie przyjmujemy pacjenta, być może byłoby to całkiem legalne i uzasadnione. Nie wiem. Jeżeli Państwo mogliby się na ten temat wypowiedzieć, to bardzo proszę, zachęcam do wypowiedzi w komentarzu do tej audycji. Natomiast jest to o tyle ważne, żeby to Państwo się tym zajęli, a nie ludzie bez wykształcenia medycznego, niezależnie jak bardzo pogłębiają swoją wiedzę, ale jednak nie są lekarzami, dlatego że Państwo to zrobią najlepiej. I lepiej, żeby to lekarze za to się zabrali i może jeżeli uzbiera się grupa takich lekarzy, to zaczęli postulować, nie bać się i zacząć powoli o tym rozmawiać. Łatwo powiedzieć, może nie bać się. Wiem z osobistych moich znajomości z niektórymi lekarzami, że bardzo łatwo wylądować przed izbą lekarską, gdzie mogą być Państwo zagrożeni tym, że będą Państwo pozbawieni praw do wykonywania zawodu. Ale nie wiem, czy w tej kwestii rzeczywiście byłby taki problem, nie wiem. Można spróbować, można się dowiedzieć. W każdym razie jest szansa, żeby ludziom pomóc i o tym jeszcze będę dzisiaj mówić. Na przykładzie mojej pacjentki, w zasadzie jej mamy. O tym już mówiłam w poprzednim moim wideo na tym kanale, tam Państwa odsyłam. Za chwilkę do tego nawiążę. I również mam tutaj apel do pacjentów. Jeżeli Państwo rozpoznają u siebie objawy EHS-u, warto rozmawiać z lekarzami i szukać takich lekarzy, którzy się otworzą na ten problem i prosić po prostu, żeby Państwa zdiagnozowali. Mają Państwo materiały, można im to przekazać, co w takim podstawowym zakresie mogą zbadać. I oczywiście nie będzie to 100% wskazanie na istnienie problemu, ale zawsze, jeżeli ktoś potrzebuje takiego oficjalnego zbadania zewnętrznego, bardziej obiektywnego, bo mówi się, że to odczuwanie nadwrażliwości jest bardzo subiektywne i tak naprawdę to ktoś mógł sobie wymyślić albo jest chory psychicznie. No na pewno tak nie jest, ale gdybyśmy chcieli jakichś takich zewnętrznych oznak, dowodów, to jak najbardziej prosić swoich lekarzy o to, żeby się tym zajęli. Z drugiej strony można by było sobie zadać pytanie, czy ta diagnoza jest nam do końca potrzebna. Tak jak przed chwilą powiedziałam, jeżeli potrzebujemy jakiegoś oficjalnego, zewnętrznego czy bardziej obiektywnego potwierdzenia, to tak, to wtedy myślę dla własnej psychiki, ale również dlatego, żeby coś z tym dalej robić, bo problem może być olbrzymi. Jeżeli ktoś już ma taką elektrowrażliwość rozwiniętą, to problem jest z nauką w miejscach publicznych, w szkołach. My tego doświadczamy. Moja córka obecnie jest między innymi z tego powodu na edukacji domowej. Tak zdecydowała i się świetnie czuje, bo w szkole nie mogła wytrzymać. U niej ten problem zawsze przygasał w okresie wakacji, ferii, zdalnego nauczania, gdy nie chodziła do szkoły, a rozwijał się stopniowo, nie z dnia na dzień, ale z tygodnia na tydzień w szkole, jednej, drugiej, także to nie było związane z jednym budynkiem. W obydwu szkołach było silne promieniowanie, były routery, ja osobiście mierzyłam, próbowałam o tym rozmawiać z dyrekcją, jedną, drugą, niestety nie dawało to żadnego rezultatu. A moja córka coraz gorzej się czuła i w momencie, gdy przeszła na edukację domową, problem ustąpił. Więc tutaj się zastanawiam nad jej przyszłością, bo powiedzmy taki jakiś obiektywny, zewnętrzny dokument, który by potwierdzał tak, że przynajmniej prawdopodobnie, że tak, ona ma ten problem, ułatwiłby jej być może gdzieś tam w późniejszych latach, gdy pójdzie na studia, a ten problem znowu powróci w warunkach przebywania w dużym mieście, na uczelni, żeby przynajmniej z części zajęć była zwolniona. Nie wiem, będziemy się zastanawiać. Nie chcę się zbyt wcześnie zamartwiać tym, na co w danym momencie nie mam wpływu. Taką mam filozofię i ona się okazuje bardzo skuteczna. Wiele rozwiązań przychodzi z samych, trzeba się tylko na nie otworzyć, ale to już tak nawiasem mówiąc. Natomiast jeśli chodzi o nas samych, my mamy bardzo duży wpływ w takim naszym życiu prywatnym, a również częściowo zawodowym, przez to, co wybieramy. Mamy wpływ na to, jak bardzo jesteśmy wyeksponowani na to promieniowanie. Wbrew wszelkim pozorom, zawsze możemy je ograniczyć, nawet jak mieszkamy w bloku. Każde ograniczenie ma sens. I pierwsza rzecz, jaką powinniśmy zrobić, to nie usilnie szukać kogoś, kto nas zdiagnozuje,
tylko wszystko, co się da w naszym otoczeniu, co promieniuje, powyłączać i zrezygnować z tego i znaleźć alternatywne rozwiązania, które tak nawiasem mówiąc często okazują się lepszymi rozwiązaniami. Na przykład internet kablowy jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż internet bezprzewodowy, chociażby pod względem technicznym. Więc to jest bardzo ważna rzecz. I tutaj Państwa odsyłam, tak jak przed chwilą wspomniałam, do mojego poprzedniego wideo, ostatniego, pod tytułem Rodzinny dowód na szkodliwość fal elektromagnetycznych. I tam jest relacja mojej byłej pacjentki dotycząca jej mamy, 70-kilkuletniej pani, która miała ogromne problemy z sercem, a dokładnie z arytmią serca i potwornymi bólami głowy, jak również ogólnie ze złą kondycją psychofizyczną, psychointelektualną. I niestety lekarze nie potrafili temu zaradzić. Były robione badania, no i nic nie wykazały, a kobieta cierpiała. I wówczas tej mojej pacjentce przypomniało się to, co jej rok temu mówiłam o wpływie promieniowania i tych urządzeń rozmaitych typu Wi-Fi czy komórki na nasze zdrowie. I ona sobie w tej bezradności przypomniała o tym zaleceniu i zaproponowała swojej mamie wyłączenie Wi-Fi, które miała przy swojej sypialni, jak również, tak domyślam się, wyłączenie komórki. No i co się okazało? Problem zaczął ustępować i to bardzo wyraźnie. I ja tę relację tej pacjentki przedstawiam w tym moim ostatnim wideo. I dzisiaj przedstawię Państwu ciąg dalszej historii. I również to jest ilustracja do dzisiejszego tematu, na którą bardzo uczulam lekarzy, jeżeli są tutaj wśród moich słuchaczy, żeby naprawdę na poważnie spojrzeli na ten problem. I myślę, że nawet lekarze, jeżeli mają trudności z przeprowadzeniem diagnozy, powiedzmy formalne trudności, to myślę, że nikt ich nie ukarze za to, że zalecą swoim pacjentom chorym na serce, aby wyłączyli Wi-Fi i żeby na przykład zamiast telefonu komórkowego używali telefonu stacjonarnego, tak jak wszyscy kiedyś, lata temu to robiliśmy i mogliśmy się spokojnie porozumieć z miejsca, jakim jest dom. Komórkę można sobie zachować, zarezerwować na sytuacje awaryjne poza domem. Ja tak do tego podchodzę, a poza tym komórkę mam cały czas w trybie samolotowym. Jeżeli ktoś do mnie dzwoni na komórkę, a ja jestem w domu, również w domu pracuję, tutaj mam miejsce pracy, to ta rozmowa zostaje przekierowana na telefon stacjonarny. Nie ma problemu. Więc jeżeli lekarz coś takiego zaleci swojemu pacjentowi choremu na serce, powiedzmy oprócz tego, że zaleci mu to, co mu procedura nakazuje, żeby tutaj być zgodnym z jego procedurami, to nikt go za to nie ukarze, a może bardzo, bardzo pomóc pacjentowi. Również tutaj zalecałabym takie postępowanie względem pacjentów neurologicznych, a w szczególności w przypadku dzieci z problemami neurologicznymi typu padaczka, z zaburzeniami zachowania. To wszystko jest związane z mózgiem, z centralnym układem nerwowym. ADHD i tak dalej. Jest całe spektrum różnych współcześnie zaburzeń neurologicznych u dzieci. To jest po prostu epidemia. Więc to też dla pediatrów tutaj przesłanie. Pierwsze co, to zalecać rodzicom, żeby spróbowali, żeby zobaczyli. Wśród moich pacjentów dietetycznych była dziewczynka, która cierpiała na bardzo poważną padaczkę z kilkudziesięcioma napadami padaczkowymi w ciągu dnia i tam opiekunowie zrobili tak, że rzeczywiście to promieniowanie maksymalnie zredukowali na ile się dało, bo mieszkali w bloku. No i ta ilość napadów znacząco się zmniejszyła. Inny przypadek, też o nim mówię w poprzednim nagraniu. Dziecko, które też miało objawy neurologiczne, chodziło na palcach między innymi, przestało chodzić na palcach w momencie, gdy rodzice ograniczyli to promieniowanie bądź tam zupełnie wyeliminowali, nie wiem dokładnie w jakim zakresie. W każdym razie ten objaw wydaje się na trwale ustąpił, bo niedawno mama tego dziecka odezwała się po kilku miesiącach i właśnie napisała, że to chodzenie na palcach praktycznie ustąpiło. Ja sama miałam dziecko poważnie chore neurologicznie i oprócz zabiegów dietoterapeutycznych lata temu zrezygnowałam z Wi-Fi w naszym domu i też czasem zrezygnowaliśmy z używania telefonów komórkowych w domu. Rezultaty są rewelacyjne. No, myślę też inne zabiegi, nie tylko dietetyczne, nie tylko ten zabieg z promieniowaniem, również inne, o których wielokrotnie mówię, zastosowałam. Oczywiście tu muszę jakby pokazać cały obraz tego działania, żeby tutaj Państwu to wiernie przedstawić. W każdym razie dzieci moje od lat nie mają żadnych problemów zdrowotnych, są w zasadzie idealnie zdrowe i jest to trwałe zdrowie, można powiedzieć. Więc przeczytam Państwu ciąg dalszy relacji tej mojej byłej pacjentki dotyczącej stanu zdrowia jej mamy. Więc tych Państwa, którzy nie znają początku historii, odsyłam do mojego poprzedniego wideo,
A teraz ciąg dalszy. I to jest relacja z 17 lutego 2025 roku. Nie wiem, jak obecnie jest. Ja myślę, że znowu się skontaktujemy. Jeżeli będę miała dalsze wieści, to przedstawię je Państwu tutaj może w komentarzu do tego filmu i po prostu ten komentarz przypnę u góry, żeby Państwo się zorientowali. Cytuję. Jeśli chodzi o moją mamę, to obszar w głowie, który pozostawał mocno wyczuwalny po wyłączeniu routera, zmniejszył się. Wcześniej mama opisywała mi to miejsce tak, że czuję nad uchem po lewej stronie, dokładnie tam, gdzie przykładała telefon komórkowy, coś w rodzaju małej, ciepłej piłki. Obecnie mama nie czuje już tej piłki. Opisuje to miejsce w ten sposób, że to coś mniejszego i bardziej odczuwalne jako cieplejsze miejsce na samej czaszce, nie w trójwymiarze. Zaznacza, że to jest już przepaść z tym, co czuła śpiąc przy routerze. To, co najbardziej jej pomagało w pierwszej fazie po diagnozie, w cudzysłowie, kiedy wciąż to piekące miejsce było duże, to okłady z liści aloesu. Ma go w domu sporo, codziennie wyciskała sobie nową porcję miąższu i robiła okład na głowę. Mówi, że to dawało jej ulgę i zmniejszało odczucie gorączki w tym miejscu. Na noc zakładała starą wełnianą czapkę. Teraz nie stosuje już okładu z aloesu ani czapki. Osobiście mam wrażenie, że zwyczajnie wraca do żywych. Przesypia noce, ma więcej energii w ciągu dnia i sama mówi, że znowu łatwiej jej się myśli. Przez ostatnie 1,5 roku wydawało się, że łapie ją powoli delikatne seniorskie otępienie. Ma 73 lata. Powiedziała ostatnio, że przez ostatnie 1,5 roku myślała, że to wszystko, co się z nią działo i fakt, że lekarze nie mogli jej zdiagnozować, ma związek ze zwyczajnym procesem starzenia. Ale teraz widzi, że nie miało to związku. Ona zawsze była młodsza duchem, niż jej metryka by na to wskazywała i wydaje mi się, że powoli wraca do siebie. Obecnie poziom promieniowania w jej domu waha się pomiędzy 1 a 24 mikrowaty na metr kwadrat, więc jest całkiem dobry. Przy okazji życzeń noworocznych mama rozmawiała niezależnie z 2 paniami, z koleżanką i sąsiadką z wioski obok. Pewnie to czysty przypadek, ale obie przedstawiały podobne objawy do tych mamy. Jedna z nich była już z kołatającym sercem i piekącą głową 2 razy na sorze. Lekarze oczywiście nic nie znaleźli i wypisali tę panią do domu. Mama, już wyedukowana, opowiedziała im, co w jej przypadku było powodem tych dolegliwości. Każda z tych pań wyłączyła potem router, jedna na stałe i przeszła na połączenie kablowe, druga włącza go tylko wtedy, gdy chce coś sprawdzić w internecie. W przypadku obu pań już sam zabieg z wyłączeniem routera pomógł. Dziękowały potem mamie za zwrócenie na to ich uwagi. Jedna z nich miała praktycznie identyczne objawy po wyłączeniu routera, jak moja mama. Serce przestało jej pracować nierówno od razu tej samej nocy, kiedy wyłączyła router, czyli tak jak w przypadku mamy. Ale wciąż piecze ją czaszka i tutaj podobieństwo. Na regenerację czaszki widocznie potrzeba dużo więcej czasu, co widać po mamie, więc myślę, że po czasie i to się u niej poprawi. Nie wiem, czy usłyszałam to w pani materiałach, czy gdzieś wyczytałam, ale dotarłam do informacji, że organizm w największym stopniu regeneruje się w ciągu pierwszych 8-10 tygodni po ustaniu ekspozycji na promieniowanie. U mamy te 10 tygodni minie na początku marca. Zobaczymy, w jakim stopniu do tego czasu dyskomfort w czaszce ustąpi. Dziękuję raz jeszcze za pani wiedzę i chęć dzielenia się nią. Moja mama powiedziała, że uratowało to jej życie. Koniec listu, koniec e-maila, który otrzymałam. Jeżeli otrzymam ciąg dalszej historii, jeżeli ta pani, która do mnie napisała, na to wyrazi zgodę, bo na te poprzednie maile wyraziła zgodę, abym je przeczytała Państwu, więc jeżeli się tak stanie, to myślę, że ciąg dalszy tej historii przedstawię Państwu w formie komentarza, tak jak mówiłam, przypiętego na górze, żeby łatwo można było do niego dotrzeć. A na dzisiaj to już wszystko. Prosiłabym o przekazywanie tych informacji, tej audycji innym osobom, w szczególności lekarzom, jeżeli Państwo mają w rodzinie i wśród znajomych lekarzy, w szczególności kardiologom, neurologom, jak również zwykłym ludziom, którzy mogą być potencjalnymi pacjentami, osobami z problemami zdrowotnymi czy rodzicami chorych dzieci. Bo myślę, że te informacje są bardzo ważne. Jestem przekonana, że są bardzo ważne i trzeba z nimi docierać do ludzi. To, co tutaj proponuję, co zalecam, czyli odcięcie się od źródeł promieniowania bądź ich zredukowanie,
nie jest żadnym ryzykiem, nikomu nie zagraża, nie jest to nic nielegalnego, nie jest to żadne szamaństwo. Można to zrobić niezależnie od innych zabiegów prozdrowotnych, niezależnie od tego, czy się leczymy u lekarza, czy nie. Po prostu możemy to zrobić. Jest to proste, wbrew pozorom. Jedyny problem to nasza głowa, nasze uzależnienie od urządzeń, ale jest to osobny wątek i trzeba sobie z tego zdać sprawę. Jeżeli zdamy sobie sprawę, że jest to uzależnienie, to podejść do tego jak do uzależnienia. Jeżeli Państwo by mieli z tym problem, oczywiście tutaj też możemy rozwinąć dyskusję, jak wychodzić z uzależnień, ale sama świadomość, że jest to uzależnienie, może już pomóc w tym, aby to ograniczyć lub z tego całkowicie wyjść. Więc teraz to już naprawdę wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Proszę o lajkowanie, również udostępnienie tego nagrania, o komentarze Państwa, o angażowanie lekarzy w ten temat. Do usłyszenia wkrótce.